No jak dzień dobry, jak mnie pan zatrzymuje, żeby mi mandat dać? Ale jaki mandat? Ja tylko chciałam sobie zdjęcie zrobić z tobą. Jak zamarzło. Tak patrzę na światło, bo wczoraj ktoś jechał, jakaś ciężarówka jechała i cały czas mi mrugała na francuskich blachach. Stary. Gościu mi wyprzedzał mnie, zwalniał, przy wyprzedzaniu mrugał światłami, drugimi i tak dalej. Już taka byłam zła, w takiej sytuacji to sobie człowiek myśli, że coś jest nie tak, nie? Różne awarie się zdarzają w trasie. Światła mogą mieć awarię. Kabel może się zepsuć i mogą przestać świecić. A nocą jazda bez świateł w przyczepie to trochę, wiecie, niebezpieczne. Zresztą ja widziałam w lusterkach i obrysówki mi świeciły. Jak sobie kierunkami mrugałam, to też widziałam, że się wszystko świeciło fajnie. Ale kurde, ten mrugał jak szalony. A on chyba się tylko chciał przywitać. Nie jestem jeszcze głodna. Ale popatrzcie, jak dobrze te bagietki wyglądają francuskie. A jak przyszłam, co przyciągnęło moją uwagę, to te tosty z szynką i serem. Więc pięknie wyglądają. Ale nie jestem już głodna, a tym bardziej nie chcę zaczynać z dnia wodanów. No dobra. Często mnie pytacie, jak to jest możliwe, że ja przez tyle lat nie przytyłam za kierownicą. To jest właśnie to, że nauczyłam się jeść, po pierwsze dopiero wtedy, gdy jestem głodna. I tego nauczyłam się od chłopaków na gabarytach, bo ja wcześniej kupiłabym tego tosta, zjadła, jeszcze bym sobie, jak wiecie, jak już bym zaczęła, to bym zaraz coś słodkiego kupiła. Więc co najważniejsze, to właśnie nauczyłam się jeść dopiero, gdy jestem głodna, a nie kierować się emocjami i pięknymi rzeczami, dobrze wyglądającymi. A dwa, że nauczyłam się jeść, też się tego nauczyłam na gabarytach, jeść tyle, ile potrzebuję. Mianowicie, jak mam dużą porcję, to ją sobie po prostu zostawiam na później, a nie tak dawniej, że po prostu bym ją jadła, aż zjem do końca i koniec, żeby się nie zepsuło. No i jesteśmy z powrotem. Patrzę na zdjęcia, nagrałam story na początek, patrzę, coś mi brakuje, Francja. Widzicie, ściągnęłam, ja je ściągam, jeżeli wyjeżdżam, gdy wyjeżdżam z Francji, bo one niszczą lakier. Martwy punkt, oznaczenie martwego punktu. Legenda głosi, że kiedyś coś to dało. Że w ostatnim momencie, gdy kierowca osobówki już chciał wjechać w ciężarówkę, zatrzymał się, przeczytał znak, zauważył, że jest w martwym punkcie, kierowca ciężarówki go nie widzi i wstrzymał swoje postępowania wjazdu w ciężarówkę. Yeah. Dobra, ciemno jest, jedziemy, co? Zobaczycie ciekawego. Bo obie nawigacje na wysokości Moulin na drodze N79 pokazują zamknięcie drogi, nieprzejezdną, ale patrzę, że ciężarówki na hiszpańskich, portugalskich blachach, polskich, to wszystko jedzie, także to musi być przejezdne, ale no nic, jadą wszyscy, jadę i ja. Z
stwierdziłam, że jadę za takim jednym, o, teraz na rondzie jest tu V8, na portugalskich blachach jest. To myślę, że on zna drogę do domu, do Portugalii. Zobaczymy, najwyżej będziemy kombinować, ale popatrzcie ze znaków. Nic nie wynika, co by miało być zamknięte. Którakolwiek z dróg. Co? No tutaj nic, nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Nic, jedziemy. Myślę, że będzie dobrze. A jak nie, to będziemy mieć przygodę, której nie chcę. W ogóle 113. Za 1,5 godziny będziemy wiedzieć. Aż muszę zwolnić, popatrzcie, jest tutaj ładnie. Minus 5 stopni, o, jesteśmy w okolicach Vichy. I jest praktycznie połowa stycznia 2022. Rzeczywiście zamknięta, ale chyba jakoś jest puszczone. Patrzcie, jak Rolf idzie z naprzeciwka. Jadą wszyscy, jadę ja za nimi. I za mną też jadą. Najwyżej będzie tak jak w tym kawale, gdy zamknęli autostradę, bo był wypadek. Wszyscy pojechali na objazd, ale wiadomo, że nikt nie zna drogi. I w każdym razie jechał jakiś jeden samochód pewnie, a było w nocy. Ja dobra, kawał nie potrafię opowiadać, ale kończy się tak, że wszyscy jadą za tym jednym samochodem, co widać, że jedzie, pewnie wie gdzie jedzie, aż w końcu zajeżdża pod dom, wszyscy stają i patrzą co dalej. A on mówi, no ja nie wiem co dalej, ja do domu przyjechałem, a ja nie wiem co wy tu robicie. No wiem, nie potrafię kawał opowiadać. Ale liczę na to, że ten, który jedzie pierwszy ciężarówką, to jedzie do Hiszpanii, Portugalii. No mi wystarczy Hiszpania. To co, francuskie miasteczko? Tam była piekarnia, kolejka było widać, ale kurczę, akurat na środku takiego dużego pobocza stała sobie, abym sobie zatrzymała się i poszła do francuskiej piekarni w malutkim francuskim miasteczku. To by było na pewno dobre. Dobra, jest wszystko fajnie oznaczone. Coś z nas będzie. Odpadę dawać. Te gabaryty. No tutaj jadą z niczym, a jadą jakby jechały z kubłami. Obie nawigacje pokazują, że ta droga jest zamknięta na tym odcinku, na którym jedziemy właśnie teraz. Czyli
już tak jakby od ronda, więc dlatego trzeba się trzymać objazdu znaków, żeby nie nadążyć kilometrów. No, tutaj niezły korek jest, dlatego się tak nie pytam. Oh, so wait, I will move. Dokładnie, diewuszka na YouTube. Dobra, 4,25. Tak to można, fajnie się po tej Portugalce jeździ, powiem wam. Fajnie. Na Portugalce właśnie jest dużo parkingów wcofywanych. Nigdzie indziej nie ma właśnie tak dużo parkingów wcofywanych dla ciężarówek, jak chyba tutaj, tak mi się coś kojarzy. Skoro pauza, to jedzonko, ryż basmati i kurczak od moich rodziców, w pomidorach z wielką ilością garam masala i kminu rzymskiego. I to bardzo dziwne połączenie, ale ja do tego, oczywiście naciapałam, kurde, ja do tego jem kiszoną kapustę. Wiem, zobaczyłam to u Adriana, trackera packera, z tym, że on je tu takie czyste mięso typowo, bez żadnych sosów i tak dalej. To są pomidory jeszcze do tego chili, więc, a ja uwielbiam kuchnię indyjską, więc to jest zrobione coś takiego trochę indyjskiego. I do tego dużo kapusty kiszonej, bo kapustę kiszoną lubię, ale przede wszystkim kapusta kiszona, przez to, że jest kiszona, to raz, że wspomaga florę bakteryjną jelit, to raz, a dwa, że ma dużo błonnika, a przy tym ma super mało kalorii, więc kapustę kiszoną po prostu można jeść bezkarnie, ile się chce. To wszystko jest chude, więc teraz oliwa z oliwek, skończyła mi się oliwa z oliwek. Dobrze, że jadę do Hiszpanii, kupię sobie gdzieś nową. W Hiszpanii wszędzie można kupić naprawdę oliwy z oliwek, na stacjach benzynowych zawsze jest kilka rodzajów, więc zobaczymy, jak się uda. Co tam się Aleksowi uda znaleźć jako kolejny ładunek, w jakim kierunku, którędy będę jechać, czy będzie gdzieś opcja zrobienia jakichś zakupów, czy nie. Na razie nie potrzebuję. Mam właśnie dużo tego mięsa zrobionego. Mam dużo kapusty kiszonej i ja po prostu więcej nic nie potrzebuję do życia. Oj, oj. To sobie na razie, ale nadziapałam, zostawiam. Ale to nic, co się posprząta. A tutaj sobie robię herbatkę. Dawno nie piłam herbaty. Dzisiaj mi naszła ochota na herbatkę. A jeszcze powiem wam, co mam. Mój sposób. Witaminy. Kupiłam sobie takie opakowanie, widzicie, na witaminki. Ciężko u mnie jest braniem suplementów, jakichkolwiek witamin, a w zimie jednak w lecie nie potrzebuję, ale teraz w zimie, no ostatnio czułam, że jak zaczęłam brać, to się lepiej czuję, czyli potrzebuję. Więc sobie kupiłam jakieś tam różne na włosy, multi, ze wszystko, porozkładałam sobie. Dzięki temu też wiem w sumie, jaki jest dzień tygodnia, także jak zjem, to sobie do tego zjem witaminki. I przynajmniej biorę, bo inaczej to brałam w trasę i później jak się pakowałam do domu, to się okazywało, że witaminy. Jedna tabletka wzięta, albo dwie. Co jest też ważne w jedzeniu i piciu herbaty albo kawy, to właśnie, ja w ogóle na przykład nie biorę magnezu, bo nie potrzebuję, żeby nie pić herbaty albo kawy zaraz po jedzeniu, bo niestety, ale obydwa te napoje hamują wchłanianie magnezu. Więc możecie zjeść naprawdę wartościowy posiłek, ale jak popijecie herbatą albo kawą, to bardzo dużo, nie chodzi tylko o magnez, ale generalnie składniki odżywcze się dużo gorzej wchłaniają. Także
Ja zawsze jak ruszę i jak sobie coś zrobię, czy nawet jak sobie kupię kawę, to widzę po tachografie, że jak mam pół godziny mi minie, to myślę, o dobra, teraz już mogę zacząć pić. A jak się zapomnę i minie godzina, to już jest optymalnie. Pamiętam, że jak wróciłam z Ameryki, poszłam do dietetyczki, jak trochę mi się przytyło w Stanach, to mi powiedziała, tak naprawdę to 2 godziny przed posiłkiem i 2 godziny po posiłku nie powinno się pić ani kawy, ani herbaty, jeżeli chce się naprawdę zabrać jak najwięcej z tego posiłku witamin, składników odżywczych itd. A widzieliście mój czajniczek? Patrzcie, jaki słodki. Dostałam od mojej siostry. Słodziutki, nie? Taki malutki. Tak jej powiedziałam, że jakby gdzieś widziała, trafiła, to żeby mi kupiła taki. No i bardzo fajny. Nie ma gwizdka, ale w sumie może i lepiej. Będzie dobry do zalewania yerby. 54 minuty. To znaczy razem 54 minuty. Czyli 44 minuty, bo przedtem było też 15 wyszła przedtem, no to teraz 30 wystarczyło, ale że wyszło 40, nie, 39 minut, no to można jechać, bo przedtem 15 wyszła. Czasami mam problem z przełykaniem tabletek. Później mi stoją gardle. Dobra, pauza skończona, 4-5 wyszło, można jechać. Jak widzicie, całkiem przez przypadek zrobiliśmy sobie wycieczkę przez miasto. Drugi raz dzisiaj zagapiłam i przegapiłam zjazd, bo dźwięk nawigacji mnie wkurza, więc sobie wyłączyłam. No i zamiast jechać obwodnicą, to jadę przez miasto. No ale nic, nie ma tutaj żadnych zakazów. Jadę tak jakby małą obwodnicą miasta. O, tak bym to określiła lepiej. Więc pojedziemy mocno obrzeżami. Czyli to sam był zjazd, kurde. Teraz to już całkiem namieszałam. Tamta ścieżka na prawo to była dla nas. Teraz już chyba nie ma skrętu w prawo. Damn. No to teraz ładnie. Co teraz? Jak ja potrzebuję w prawo? Więc... centrum, kurde. Nie ma tu zakazu. Więc robimy to tak. Prawej. Teraz się okaże, że będę wracać w ogóle do głównej obwodnicy. W zjazdach we Francji zazwyczaj jest tak, że jest rondo i można sobie zawrócić. I tutaj akurat na złość tak nie było, żeby zawrócić i pojechać do tej obwodnicy. Tylko trzeba było kilka kilometrów do następnego zjazdu jechać, więc myślę, a dobra, patrzę, taka obwodnica, to spoko. Zobaczymy, zaraz ocenimy, czy ten skręt w lewo jest tutaj szeroki, taki za ciasny. No to jedziemy z powrotem. Nie ma lewo skrętu, tylko trzeba pojechać, będziecie dopiero gdzieś tam zawrócić. Kurde. Gdzie ja bym tu w ogóle wjechała? Bo mi to wyglądało jak normalnie ścieżka rowerowa. Jak taka ścieżka do domu. No spokojnie bym przyjechała, bo tak straszyło. Tak to czasami bywa. Kto nie przywalił kiedyś zjazdu, nie wjechał z centrum. Ważne, żeby jeszcze gorzej sobie nie zrobić. A zawrotka jest tutaj. Ta droga to już jest rondo, dobra. Ta droga to już jest taka obwodnica, więc spoko. Pamiętam, to się zdarza, uwierzcie mi, każdemu. Jak się wam zdarzy, a dopiero zaczynacie jeździć, to się nie przejmujcie, bo to się naprawdę wszystkim nam zdarzy. Ważne, żeby tylko się gdzieś za przeproszeniem, jak to się mówi wśród nas,
Nie za... Aha. O. Teraz już wiemy, gdzie jechać. Zakazów nie ma, więc spoko. Trochę kultury zażyjemy miejskiej. Teraz tutaj, żebym się znowu nie dała zaskoczyć. No z tej perspektywy to naprawdę wygląda jak ścieżka rowerowa. Teraz, jak już skręcam, to okej. Ech, 20 minut straciłam jak nic. Ale nic, chyba jeszcze nie było. Trzeba jakieś zdjęcie zrobić, żeby zostało później w lokalizacji. Żebym miała na mapie później. Coś tu ciekawego jest? Nie ma nic ciekawego. Dobra, że jeszcze na sam koniec nie pomieszać. Ostatnie skrzyżowanie dosłownie. Tu już nic nie może pójść źle. No nic, kontrola odzyskana. Tym razem poszło łatwo. Nie zawsze tak idzie. Czasami są zakazy wysokości, o jest najgorzej. Raz sobie wjechałam w Polsce już swoją ciężarówką w centrum miasta pewnego, nie będę mówić jakiego, żeby nie było, że będę kablować. No i w każdym razie jakoś tak sobie pomyślałam, a nawigacja zazwyczaj dobrze kieruje, więc skoro pokazuje, że mogę przez miasto, a to sobie pojadę przez miasto. Tak przed południem ruchu nie ma, przyjadę sobie, a zobaczę centrum miasta. No i zgadnijcie co? 3,5 tony przede mną nagle się zrobiło i patrzę co tu robić. Na prawo w ogóle to już jest uliczka typowo miejska, za ciasna. Na lewo wiadukt 3,5 metra. Nie ma szans, nie? Jak widzę niskie wiadukty przed sobą i widzę, że są pobijane jeszcze, to od razu szybko schodzę na tryb niski. To jest zawsze kilkaś centymetrów w razie czego. No i w każdym razie przede mną 3,5 tony, na prawo wąziutka uliczka, na lewo za ileś tam kilkaset metrów wiadukt 3,5 metra, czyli nic, nie? No ale patrzę tak. Akurat jest pas rozpędowy, na rozpędowym stanęłam na awaryjnym. Dwa pasy i w drugą stronę też dwa pasy, a po środku tylko taki pas wymalowany na biało. Myślę sobie, no zawrócę tutaj, nie? Dam radę zawrócić tutaj, co prawda podwójna ciągła, pasy malowane. No ale nie mam innej opcji, cofać nie będę, bo akurat tyle co z wiaduktu zjechałam. Taki wiadukt jak to w miastach. Jak z tego wiaduktu zjechałam, objawił mi się ten znak lekko za zakrętem. No to nic, trudno, włączyłam awaryjne, poczekałam aż wszystko się zwolni. No i zrobiłam zawrotkę. Płynnie, bez problemu, bo było dużo miejsca, ale zrobiłam zawrotkę na podwójnej ciągłej. No i jadę sobie już zadowolona z powrotem, już wiem, którędy mam jechać. I słyszę tylko sygnały, syreny. I patrzę w lusterku, niebieskie światła, jakieś czarne auto po cywilnie. Myślę sobie, aha, no to będzie, nie? No to wyprzedzili mnie, taką groźną twarzą pokazali, żeby jechać za nimi. I później za skrzyżowaniem się zatrzymali i ten policjant mi powiedział, żeby jechać gdzieś tam na jakiś plac. Ja mówię, no ale ja nie jestem stąd, ja nie wiem, gdzie ten plac jest. Mówię, to dobra, to jedź za nami. No i zjeżdżam na ten plac jakiś tam i sobie myślę, no to ładnie, nie? Ciekawe, ile dostanę mandatu. Ile punktów, ile mandatu, ile wszystkiego. No i zatrzymałam się, zgasiłam auto i idzie ten policjant z taką poważną, groźną miną po cywilu. Odsuwam szybę, on mówi dzień dobry, tam się przedstawia, wydział kryminalny jakiś tam, myślę, Jezu, człowiek tylko sobie drogę pomyliła już, bo wydział kryminalny ściga. No i mówi, i ja do niego mówię, no jak dzień dobry, jak mnie pan zatrzymuje, żeby mi mandat dać? On tak patrzy na mnie, mówi, ale jaki mandat? Ja tylko chciałam sobie zdjęcie zrobić z tobą. Więc no, tak mi się udało. Może mnie panowie oglądają, pozdrawiam. Znowu wjechałam do centrum, ale tym razem zakazu nie było. I we Francji. Gigantyczny parking pod Bordeaux.
idę się właśnie wykąpać. Miałam jeszcze 40 minut czasu jazdy i mogłam sobie tam spokojnie podjechać, ale kurde bym stanęła centralnie gdzieś tam na Bordeaux. A ja wychodzę z takiego założenia, że na obwodnicach miast i blisko miast kradną, bardzo kradną, więc zawsze staję raczej tak z 40 minut przed miastem albo za miastem. A wiecie co? Ten parking to w ogóle mi się kojarzy z Euro 2012. Pamiętam, w 2012 roku stałam na tym parkingu. Było Euro, pamiętam, zajechałam, wszyscy się patrzyli jak zajechałam. Gdzieś tam stanęłam, chyba po nocy poszłam spać, było oglądanie meczu i tak dalej na parkingu. Jak rano wstałam, to pamiętam, że była masakra na parkingu. Tego czegoś jak wtedy na parkingu to nie widziałam. W sensie stoliki wszędzie, cały parking oglądał mecz. No i wiadomo, że wygrani świętowali, bo na parkingu byli wszyscy. A wtedy to ja nie wiem, czy Czesi chyba nie wygrali czegoś. Tak mi się kojarzy, ale tylko mi się kojarzy, mogła mieć źle zapamiętane. No widzicie, taki fajny parking. Fajny i też znowu wcofywany. Przy Portugalce tak jest. To jest fajny lasek. Jeszcze się wykąpać i można iść odpoczywać. Mam ochotę na coś słodkiego. 2 euro kosztuje taki prysznic. No. Patrzcie, jak się wykąpałam. Woda jest lodowata, dosłownie lodowata. I cały czas się ludzie kąpią, więc to nie jest tak, że się zostało. I że jest osobna dla kobiet. Po prostu nie ma ciepłej wody. Wydaje, że syf, brud. Co jest normą, to przynajmniej zawsze ciepła woda jest. Dzisiaj nie ma ciepłej wody. Nie, po prostu w takich chwilach to mi się płakać chce. Dosłownie mi się płakać chce. Płakać mi się chce i się zastanawiam, co jest ze mną nie tak. Już wam wytłumaczę, o co chodzi. Mam własną ciężarówkę, mam firmę, już bym mogła zatrudnić kierowcę, jeździć z kierowcą na zmianę 2 na 2, powiedzmy. 2 tygodnie kierowca, 2 tygodnie ja, ale nie, ja muszę sama jeździć swoją ciężarówką. Ciężarówka musi jeździć tak, normalnie by jeździł kierowca. A do tego jeszcze firma, a do tego jeszcze filmy, zdjęcia, różne plany. I śpię przy koszu na śmieci, czekam na prysznic, który okazuje się być zimny. Nic nie powiem. Pewnie jesteście ciekawi. Zwrócili mi te 2 euro za prysznic. Nawet nic nie mówiłam, tylko proszę powiedziałam, że woda jest kompletnie zimna. Kierowca, który czekał za mną w kolejce na prysznic, się zapytał, czy się nie działa. Ja mówię, nie działa, ale woda jest zimna. Nawet nie jest przełamana na ciepło, tylko jest po prostu zimna. Też zawrócił i poszedł ze mną. To co? Tutaj kończymy. Obyśmy się obudzili jutro zdrowi, ładni, piękni, ale przede wszystkim nie zagazowani, z niepociętą plandeką i z paliwem w kotłach. Chociaż tego paliwa mam już mało, bo tak sobie po trasie zatankowałam, żeby się zatankować do Hiszpanii do pełna. W Hiszpanii jest wciąż najtańsza, więc tam się będę tankować na wylocie na pełno. Dobranoc.